Cześć! Dzisiaj będę chciał odpowiedzieć na pytanie, który ze środków jest najlepszy do tego, żeby stosować go na plastiku. Ja tą odpowiedź już znam, ale Wy pewnie niejednokrotnie męczyliście się z tym, żeby dobrze wyczernić plastik i żeby jednocześnie nie trwała ta odnowa do następnego mycia auta lub do najbliższego zakurzenia się tych plastików, no bo jednak zazwyczaj są to środki, które bazują na jakimś tłuszczu i przez to bardzo łatwo raz, że spłukuje się to chemią, a dwa, że bardzo łatwo ciągnie to wszelkiego rodzaju syf, piach, kurz. Tutaj mamy naszego Wranglera, w którym problem jest następujący. To nadkole było wymieniane. W związku z tym, że pękło, mieliśmy małą przygodę, no i cóż, trzeba było ten element wymienić. Natomiast to nadkole, jak widać, jest dużo jaśniejsze. To jest oryginał, który nie ulegał wymianie, ma już około, niech policzę, 11 lat, więc ma już prawo trochę wyblaknąć. No i wiadomo, że nawet w nowych samochodach, czasami kiedy zastosujemy jakąś silniejszą chemię, no to te plastiki potrafią wyblaknąć. I dzisiaj chciałbym pokazać Wam, co jest moim zdaniem najlepszą drogą do tego, żeby te plastiki wróciły do życia, bo niestety, ale dużo środków, które często stosujemy, no to stosowanie nie spotyka się z oczekiwanym efektem, to jest raz. Dwa, bardzo szybko ten efekt jesteśmy w stanie utracić. Wystarczy wjechać z jakąś zakurzoną drogę, czy właśnie umyć auto. No i najczęściej to, co się stosuje, nabłyszczacze opon wszelkiego rodzaju. W płynie, w sprayu. Może do opon one są ok, natomiast przy plastikach to się nie sprawdza. Korzystałem też z takich środków do zderzaków, no i szczernidła. I to się sprawdzało chyba najlepiej, bo było najmniej tłuste, najbardziej wyciągało kolor, ale też po 2-3 myciach schodziło. No i takim game changerem dla mnie jest Ovatrol. To jest środek, który jest olejem faktycznie, natomiast moim zdaniem on ma dodane jakieś rozpuszczalniki, ponieważ wiąże na tym plastik. Tutaj mam przygotowane wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne do zaaplikowania naszego środka, czyli Ovatrolu. Jest nam potrzebny też taki zbiorniczek do maczania pędzelka, bo niestety ten otwór jest zbyt mały i ten pędzel po prostu się rozczapierza w momencie, kiedy sadzamy go tutaj w ten otwór. Możecie zastosować albo mniejszy pędzel z miękkim włosiem, no bo jedyny wymóg jest taki, żeby to było miękkie włosie, żeby on nie syfił ten pędzel na powierzchni, na którą go nakładacie. Szmatka do wytarcia po około 10 do 20 minutach, kiedy ten środek zwiąże. No i oczywiście rękawica, żeby nie ulepić sobie rąk. Ważne jest to, jeszcze wracając do szmatki, żeby nie zostawiała ona włosia, ponieważ to włosie potem zostanie na plastiku, który będziecie wycierać. Tego byśmy chcieli uniknąć. Niestety to się zalepia. O, ciężko, kurna. Poszło. Widzicie, to się skawaliło. To dość mocno się ścina, jak widać, ale w środku jest płynne. No i niestety, ale muszę zmienić pędzel, bo jak się okazuje, przy małych powierzchniach jeszcze ten dawał radę, ale przy większych, jak nakładam większe ilości tego towaru, to z racji tego, że on jest za sztywny, no to niestety bardzo dużo tego materiału się rozchlapuje. Więc spróbujemy taki zwykły pędzel malarski, który ma miękkie włosie. Zobaczcie, on się dużo lepiej ugina, więc myślę, że to powinno dać efekt. Od razu od nowości ten pędzel był bardzo sztywny, natomiast z racji, że robiłem tylko małe elementy, no to nie było to problemem, że on jakoś rozchlapuje ten towar. Natomiast teraz przy dużych elementach okazuje się, że staje się to problematyczne i nie mogę dobrze zaaplikować odpowiedniej ilości tego towaru. Zaraz zobaczymy, czy sprawdza się lepiej. I got you and you got me, girl. That'll never change. That'll never change. We should ride a bike round Amsterdam. Feel the
breeze, taking the sights. Hand in hand through the streets of Paris, girl. Błotnik przed czyszczeniem i smarowaniem środkiem Ovatrol. Błotnik po. Dla mnie różnica jest bardzo widoczna. Chilling all day with your feet up, don't matter where we go. Always stays the same. I got you and you got me, girl. That'll never change. That'll never change. That'll never change. U Was pewnie minęło kilka sekund, a u mnie minęło około 48 godzin, a dokładnie 24 godziny zaleca producent, aby odczekać przed próbą mycia auta czy jakiegokolwiek innego korzystania z samochodu. Więc teoretycznie powinniśmy 1 dobę odczekać, nim samochód będziemy użytkować. No, my normalnie z tego samochodu korzystaliśmy, nawet jeszcze tego dnia po naniesieniu preparatu wybraliśmy się gdzieś do lasu, więc nie miał z nami, lekko mówiąc krótko, natomiast widać, że ta powłoka dalej się utrzymuje. Może nie jest aż tak błyszczący, jak był od razu po nałożeniu, natomiast kolor jest ok. No i teraz czas na taki test ostateczny. Zlejemy go wodą, potrzemy trochę i zobaczymy, czy utrzymuje się na plastiku, czy jak większość środków schodzi po prostu i zaczynają pojawiać się różnego rodzaju plamy. Także zobaczymy, trzymamy kciuki za ten środek, bo plastiki wyglądają dobrze i nie chciałbym tracić tego efektu. Męski samochód to i męski środek do mycia. Zobaczymy, jak się sprawdzi i czy faktycznie ta powłoka będzie na tyle słaba, żeby on ją rozpuścił. Jeśli tak, to znaczy, że to się nie nadaje. Jeśli nie, no to zobaczymy, jak się zachowa po myciu na myjkach ciśnieniowych. Jest. To będzie najładniej pachnący Jeep. Nie widać, żeby to w jakikolwiek sposób się wycierało. Możemy to zrobić jeszcze raz. Jak widzicie, nie żałuję tego mydełka. No i widać, że ta powłoka naprawdę się trzyma. Wczoraj szorowaliśmy ten tylny błotnik. Przedni, jak widać, jest w tym samym kolorze, więc nasze szorowanie mydełkiem nie spowodowało moim zdaniem naruszenia czy zmycia tej warstwy zabezpieczającej. Kolor się trzyma. Więc wniosek jest jeden, środek działa i nie ulega jakiejś szybkiej degradacji pod wpływem mydła. Zobaczymy, jak będzie to działało przy jakichś mocniejszych środkach typu z przystosowaniu myjki ciśnieniowej. Natomiast wstępnie wygląda to naprawdę dobrze. Wykazaliśmy, że produkt działa i tak naprawdę na tym moglibyśmy zakończyć, ale pozostaje jeszcze kwestia ekonomii. No i porównałem sobie, jak wyglądają koszty zakupu takich środków do odnowienia plastików na rynku. No i najbardziej popularna, myślę, marka Plug za opakowanie 750 ml płynu w sprayu życzy sobie 20 zł. Jeśli chodzi o Ovatrol, no to taką puszkę w wielkości 200 ml jesteśmy w stanie kupić za 30 zł. Teraz pytanie, czy warto za to płacić więcej za mniejszą ilość? No to teraz przejdźmy do wydatku. Jak się okazuje, przy stosowaniu tego środka, ja tutaj mam puszkę półlitrową, ona na Allegro kosztuje około 60 zł. No i ja zużyłem mniej niż połowę, czyli jeżeli byśmy wzięli taką 200, to myślę, że z powodzeniem ona by wystarczyła na odnowienie wszystkich tych plastików, a w Jeepie jest ich naprawdę sporo. No i też jak widzieliście na filmie, ja nie żałowałem tego środka, smarowałem na grubo, tak że mógłbym, myślę, też jeszcze trochę go zaoszczędzić, więc
Wydajność jest ok, cena jest trochę wyższa niż środków innych marek, natomiast myślę, że tutaj głównie ten środek wygrywa tym, w jaki sposób się zachowuje, że zastyga na tych plastikach, nie zmywa się i tutaj też możecie zobaczyć, jak na tej puszce pozostawały mi jakieś wtrącenia, no to one już połączyły się z tą puszką. Czyli tu widać, że jest tam dodana jakaś, nie wiem, czy żywica, czy jakiś rozpuszczalnik, który powoduje to, że ten olej wchodzi w reakcję, no i zastyga po prostu na elemencie, który konserwujemy. I myślę, że to jest największa przewaga. Trwałość stosowania. Co prawda sposób, w jaki go aplikujemy, nie jest może najwygodniejszy, ale jednak nadal z uwagi na to, jak długo ta powłoka się utrzymuje, uważam, że warto i po prostu polecam Wam ten środek. Od razu zaznaczam, że nie jest ten materiał w żaden sposób sponsorowany, po prostu brakowało mi takiego środka, przetestowałem dużo z nich dostępnych na rynku i dopiero ten spełnił moje oczekiwania. Dzięki za to, że oglądaliście materiał i zapraszam Was do subskrypcji. To pozwoli Wam zobaczyć kolejne różnego rodzaju testy i jeżeli znajdziemy coś ciekawego, na pewno podzielimy się tym z Wami. Cześć!